Cześć wszystkim, pokażę Wam 2 trasy spacerowe po Pradze. W Pradze można spędzić nawet i tydzień, ale jeżeli macie tylko 1-2 dni, to te 2 trasy spacerowe na pewno Wam się przydadzą, żebyście nie tracili czasu. Można zrobić je w ciągu jednego dnia. Tą pierwszą, dłuższą przed południem lub w ciągu tam dnia, koło południa. Tą drugą rekomenduję zrobić wieczorem, ponieważ światła ładnie podkreślają tę architekturę, która tam na końcu spaceru jest. Jeżeli lubicie takie porady turystyczne, to zachęcam do subskrypcji i obserwacji mojego kanału na dłużej. Zachęcam też na moje social media, tam pokazuję na bieżąco, gdzie jestem i co teraz robię. W ogóle obydwie trasy zaczynamy w tym samym miejscu. Mowa tutaj o Namiestí Republiki, to jest taki plac, jest tam też stacja metra, bardzo łatwo tam się dostać, jest dosyć charakterystyczne i właśnie stąd można zrobić sobie te 2 trasy, dokładnie właśnie z tego miejsca i stąd też, tego nie pokazuję tutaj na tym filmie, ale można też pójść do Nasze Maso, to jest takie bardzo popularne na kulinarnej mapie Pragi miejsce, gdzie jest bardzo dobre mięso i sprzedają tam burgery. To jest jakby taki delikatesowy mięsny, sprzedają tam mięso różnego rodzaju, ale robią tam też kanapki z tego i to jest jako restauracja, jako knajpa zupełny fenomen po prostu Pragi. Czeka się tam, ale jest to też fajnie rozorganizowane, bo na zewnątrz zrobili taki kiosk jak w McDonaldzie i można sobie tam zamówić już jedzonko i później wzywają numerek. Jeżeli chcecie zobaczyć w ogóle właśnie jak to tam wygląda, to zachęcam do obejrzenia filmu na kanale mojej żony, która pokazuje, po angielsku to jest, ale która pokazuje właśnie jak wygląda Nasze Maso. Trasa numer 1. Od samego początku widzimy prochową bramę, to się nazywa Praśna Brana po czesku. To jest taka gotycka brama miejska, która kiedyś była naturalną częścią murów obronnych Pragi. Jest to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w mieście. Mury są czarne, ale widać tam takie piękne zdobienia złote i stąd właśnie, spod tej bramy, prowadzi droga na Stary Rynek. Właściwie prosto idzie się na Stary Rynek, idzie się ulicą Celetną. Celetna to takie turystyczne bardzo miejsce. Ma swój klimat, oczywiście jest tam dużo dobrych knajp, kawiarenek, restauracji, ale też pułapek turystycznych. Ja nadal nie rozumiem tego fenomenu wszędobylskich sklepów z gumowymi kaczuszkami. Wszędzie to po prostu jest, w każdym mieście i zobaczcie, że to w sumie jakoś im się opłaca, bo w centrum miast, gdzie ceny wynajmu lokali są dosyć drogie, te lokale z kaczuszkami cały czas się pojawiają. Nie? To jest taka moim zdaniem bezsensowna, można powiedzieć pułapka turystyczna. Zresztą sporo jest takich miejsc, zaraz Wam powiem co jeszcze. Tą ulicą Celetną kierujemy się cały czas prosto, docieramy do Starego Rynku. To jest serce Pragi. Jeden z najstarszych w ogóle placów w Europie. Jest bardzo duży i pełno jest wokół kolorowych kamienic, restauracji, kawiarni. Po przekątnej, jak wejdziecie od Celetnej, jest kościół Świętego Mikołaja, barokowy kościół, imponująca kopuła, jeden z najpiękniejszych zabytków w okolicy. Warto wejść do środka moim zdaniem, zobaczyć te wspaniałe wnętrza i jeżeli będziecie mieli okazję i szansę, to też posłuchać muzyki organowej. Jest przepiękna. I tuż przy właśnie tym kościele jest też taki mały parczek, gdzie można się skryć przed słońcem. I teraz jakby w środku tego Starego Rynku na pewno nie ominiecie pomnika Jana Husa, heretyka czeskiego z przełomu XIV i XV wieku. W samym centrum placu znajduje się pomnik. Tak w skrócie. Postaram się obiektywnie. To ważna postać w historii Czech, reformator religijny, który zginął na stosie za swoje przekonania. Dla Czechów jest symbolem walki o wolność, myśli i przekonań. Zobaczycie staromiejski ratusz, też jeden z najważniejszych budynków na placu. I ten budynek składa się z kilku elementów. Jednym z najbardziej znanych właśnie jest zegar astronomiczny. Tutaj go widzicie. On przyciąga tłumy turystów. Największe tłumy, jakie widziałem w Pradze, są pod tym zegarem. I rzeczywiście rozumiem, dlaczego. Jest bardzo ciekawy, ładny. To jedna z najstarszych tego typu konstrukcji na świecie. Ja kojarzę jeszcze zegar astronomiczny. W ogóle taki zegar jest w Gdańsku, w Bazylice. Jeżeli kojarzycie jakieś jeszcze zegary astronomiczne z mechanizmami, które działają, które są w popularnych miejscach turystycznych, to napiszcie, dajcie mi znać gdzie. Przy okazji zachęcam do subskrypcji kanału. Jak widzicie, dopiero się rozkręcam. Większa ilość subskrypcji pozwoli mi zwiększyć zasięgi i więcej osób będzie mnie oglądało. To mi da możliwość
pokazywania ciekawszych miejsc. Zaraz właśnie za tym zegarem od razu trafimy na ulicę Karolową. Nie jest to łatwo się tutaj zgubić. Jest szeroka ulica, wszędzie są napisy Karolowa, idziemy tą Karolową. Mamy dużo też tutaj miejsc popularnych na kulinarnej mapie Pragi. Lodziarnie, cukiernie, ale też jak wcześniej mówiłem, pułapki turystyczne. Wiadomo, kto do Czech przyjeżdża na Kurtosz Kalasze. Jak wiecie, Kurtosz Kalasz to jest taki komin, to się nazywa chimney cake. Wszędzie sprzedają chimney cake'i, ale wiadomo, że jest to produkt typowo węgierski. Jeszcze kilka lat temu widzieliśmy to tylko na Węgrzech, teraz nawet w Polsce chyba jest, a od paru lat widzimy wszędzie w europejskich stolicach, tych właśnie Europy Środkowo-Południowej, Kurtosz Kalasze. Nawet w Wiedniu, Wiedeń, Bratysława, wszędzie są Praga, wszędzie są Kurtosz Kalasze. Jako ich i reklamują się jako ich tradycyjny przysmak. To jest bzdura i trzeba na takie rzeczy uważać. Na tej ulicy Karolowej idąc poczujecie atmosferę Starej Pragi. To jest naprawdę jedna z malowniczych ulic w mieście. Prowadzi prosto na most Karola, jak nazwa też pomaga. Po drodze wyłoni nam się pałac Klamgalas. To barokowa rezydencja, która słynie z przepięknych dekoracji i architektury. Warto zajrzeć, szczególnie jeżeli Was interesuje sztuka i historia, albo chociaż wejdźcie na dziedziniec. Jest tam po prostu pięknie. Ja uwielbiam architekturę, jestem amatorem, kocham oglądać, staram się rozumieć ideę, jaka stała za architektami, za ich pomysłami. Podziwiając tą ulicę Karolową, można się na pewno gdzieś zatrzymać na kawę, chociaż ja polecam przejść cały most Karola i dopiero tam na końcu, po drugiej stronie usiąść sobie na kawkę. Dochodzimy do placu przy moście Karola. Jest tam też bardzo ładnie. Widzimy tam kościół Salwadora, kościół świętego Franciszka z Asyżu. Jest też pomnik Karola i piękny widok na praski zamek. Jest niesamowite miejsce. Tam w ogóle polecam spędzić z kilkanaście minut, co najmniej. Obejrzeć sobie ten widok, pocieszyć się tym miejscem, popatrzeć na ludzi, jest gdzie usiąść. Pod pomnikiem Karola są miejsca, żeby usiąść. W ogóle jest to też miejsce, gdzie są sprzedawane wycieczki na przejażdżki łódką po Wełtawie. Wejście na most Karola to jest taka wieża staromiejska, piękna. Można na nią wejść. Most Karola jest to wtedy, na tamte czasy, kiedy został skonstruowany, czyli w XIV wieku rozpoczęła się jego budowa, a zakończyła we wczesnych latach XV wieku. Była to bardzo ważna konstrukcja, ponieważ łączyła trasy handlowe pomiędzy wschodnią a zachodnią Europą. Most był wybudowany w całości z kamienia. Jakby inicjatywą była powódź w połowie tam XIV wieku, która zniszczyła poprzedni most. Właśnie król Karol IV, który wtedy tutaj rządził, postanowił zbudować kamienny most. Szeroki, długi. No i co ciekawe, stoi do dzisiaj. Na moście jest postawionych około 30 pomników barokowych, głównie o tematyce religijnej, ale też inne. Około 1700 roku zostały postawione. Aktualnie część z nich jest w remoncie, część z nich jest tuż po remoncie, no a reszta wymaga remontu. Już teraz te wyremontowane można docenić, są piękne. No i na moście Karola znajdziecie karykaturarzy, sprzedawcy bransoletek, sprzedawcy magnesików i innych ciekawych praskich pamiątek. Z mostu Karola też zobaczycie widok na Stare Miasto, na bulwar tej wschodniej części Wełtawy. Ładne są zdjęcia z tego miejsca. Spodziewajcie się tłumu na moście Karola i tłoku. Wszyscy robią zdjęcia, wszyscy filmują. Myślę, że warto wcześnie rano tam podejść. Z samego rana, kiedy jeszcze nie będzie tak dużo ludzi, kiedy światło będzie trochę inne. No mi się nie udało, ale następnym razem jak będę w Pradze, to tak właśnie zrobię. Z samego rana pójdę na most Karola porobić zdjęcia. Idąc dalej, przechodzimy przez kolejną wieżę, kolejną bramę, która jest wejściem, wyjściem na most i zaraz
troszkę do góry jest fajna kawiarnia, tutaj Wam podaję ją nazwę i miejsce dokładnie. Jest tam też ubikacja, można skorzystać. Ceny są przystępne. Trasa numer 2. Trasę numer 2 znów zaczynamy na placu Namestii Republiki przy Przaśnej Bramie, ale idziemy tym razem obok niej. Mijamy ją, mając ją po swojej prawej stronie i skręcamy w ulicę na Psikopie. Idziemy długo tą ulicą. Jest to taka trochę bardziej nowoczesna ulica na początku, ale potem zamienia się architektura na bardziej historyczną, bardziej renesansową. Idziemy nią kilka minut i docieramy do głównego, moim zdaniem, najpiękniejszego placu Pragi, czyli Plac Świętego Wacława. Nazywa to się Wacławskie Namestii i tam na samym początku tego placu jest też metro, stacja Mustek. Ten pierwszy odcinek placu jest bez ruchu samochodowego, spotyka się tam bardzo dużo ludzi, jest bardzo klimatyczne, to jest bardzo klimatyczne miejsce. Restauracje są po jednej i po drugiej stronie. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, ale tutaj najważniejszy jest widok. Widok na Muzeum Narodowe, dlatego polecam Wam iść tutaj tak po południu, kiedy wiecie, że zaraz będzie zachód słońca. To muzeum wygląda fenomenalnie. No chyba że chcecie sobie zaplanować również wizytę w muzeum, bo warto. My nie byliśmy, ale wiem, że tam są ciekawe wystawy, zarówno przyrodnicze, jak i historyczne. Z przyrodniczych interesuje mnie wystawa meteorytów i różnych kamieni. Myślę, że to może być ciekawe, ale sam budynek jest monumentalny, piękny, a przy zachodzącym słońcu i zaraz potem włączają się też iluminacje otaczające ten budynek i wygląda to naprawdę pięknie, także warto iść po południu, tuż przed wieczorem. Idziemy tą ulicą, właściwie to jest ulica, która się nazywa Plac Wacława, Wacławski Namestii. Idziemy tym placem długo, ten budynek Muzeum Narodowego nam widnieje na końcu tej ulicy. Jest to bardzo klimatyczne miejsce i bardzo polecam ten spacer, ponieważ dobrze oddaje klimat miasta. Ale tuż przed Muzeum Narodowym jest pomnik Świętego Wacława, są tam obok ławki, można sobie usiąść, odpocząć i porobić sobie przy nim zdjęcia. Warto też, jeżeli będziecie na miejscu, a nie pójdziecie do muzeum, to i tak wejść sobie na te schodki przy bramie muzeum, aby się obrócić i zrobić sobie zdjęcia i ujęcia, krótkie filmiki na właśnie ten plac Namestii, na pomnik Świętego Wacława. Moim zdaniem wygląda to super. Te dwa spacerki, te dwie trasy, o których Wam teraz powiedziałem, wygeneruję z nich trasę spacerową w Google Maps. Sprawdzicie sobie w opisie. Możecie wejść i dokładnie tymi trasami spacerowymi się posługiwać. Jeżeli chcecie sobie to wszystko też przyspieszyć, to ten drugi spacer można właśnie zacząć wysiadając ze stacji metra na stacji Mustek na początku placu Wacława. Z takich protipów to na placu Wacława tuż Muzeum Narodowego jest Primark. Pewnie kojarzycie, tam można kupić dosyć tanie ciuchy. I tam chyba na pierwszym albo drugim piętrze jest toaleta. Można skorzystać. Dziękuję za uwagę. To są moje propozycje, jak spędzić 1-2 dni w Pradze. Bardzo proszę o subskrypcję. Pomogą mi zwiększyć zasięg odbiorców moich filmów. Cześć.